Dzień dobry. W tym odcinku dowiecie się m.in. jak tanio zjeść na Ibizie, tak na patencie. Jakie są ceny w sklepie? No i oczywiście plaże, piękne widoki i może jakiś punkt widokowy. Zapraszam na odcinek. Co to jest na drzewie wiszące? Już któryś raz z kolei mijam coś takiego. Dajcie mi znać, jak wiecie, co to jest. W komentarzach oczywiście. Tak się nazywa ta plaża. Plaża zdaje się być dzika nie tylko poza sezonem, ale w sezonie również, bo trzeba mocno uważać i patrzeć pod nogi, żeby w coś nie wdepnąć. No, no, panie Mietku. Wow. Ale pięknie. Nowy hotel. Obram wam go. Ja już tutaj zdążyłem coś zjeść. Herbatę zamówić. Herbata na dole w barze 2 euro. Tak wygląda pokój. Bardzo skromny. Tak to ujmę. Ale jest lodówka. Ja jej nie włączam. Łazienka. Też no, niewyremontowane, tak? Stare to jest, nie oszukujmy się. Są ręczniki, poprosiłem o płyn do kąpieli. Wróć, płyn do rąk. No i jest przy tym pokoju balkon z takim widokiem, czyli na parking. Gdzieś tam z tyłu gra muzyka. Zobaczymy, co będzie wieczorem. Na zewnątrz ok, w środku gorzej. Klimatyzacja działa, bo sprawdzałem. No, ile kosztuje taki pokój? Jeszcze nie wiem. Dlaczego nie wiem? A to dlatego, że pani na początku mi powiedziała cenę wyższą niż na bookingu. Ja jej mówię, no tak nie może być, pani kochana. No i po negocjacjach ustaliliśmy za jedną noc 30 euro. A jeżeli zostanę na drugą noc, to za te 2 noce zapłacę 50 euro, czyli po 25 euro. Słuchajcie, warunki są słabe, ale ja muszę na czymś zaoszczędzić, bo zapłaciłem za ten bilet, zmianę, przebukowanie biletu 100 euro, więc to nie jest tak, że wiecie, z każdej strony tu stówka, mówię o eurosach, że będzie się wydawało. To tak nie jest. Więc trzeba coś przyoszczędzić. To jest wejście do hotelu i do restauracji. Zresztą tu macie też restauracja S. Alox. Zaraz na plaży. Tutaj śpię. Dojazd jest taki. No ale bezpośrednio na plażę. Fajnie tu jest porośnięte tymi
Co to są za drzewa? Podpowiedzcie mi. Fajnie to jest zrobione, tylko takie mam wrażenie, że to trochę zaniedbane albo takie dość słabawe. No ale cena, panie Mietku, cena. Z czegoś trzeba być zadowolonym. No i przy tym hotelu jest plaża, leżaki. Zaraz zapytam pana, który się tym zajmuje, jaka jest cena w sezonie, po sezonie, i wam odpowiem. Pan nie mówił po angielsku, ale żeśmy się dogadali, że 2 łóżka, 2 leżaki i parasol 18 euro na cały dzień. Tylko nie mogliśmy się dogadać, czy to w wysokim sezonie, czy teraz, czy jest inna cena na wysoki sezon. No tego już niestety nie dało rady się dowiedzieć. Jak obiecałem, idę zobaczyć, co to za imprezka tam jest na górze. Czy to mają jakieś animacje przy basenie, czy o co tam ma. No i mamy nieco wyjaśnione. Basen, na górze jakiś aerobik dla pani. Panów tam nie widzę. Czy jest też aerobik dla panów? Nie wiem. Też jakaś scena. Wszędzie są sceny, wszędzie impreza. Widać dosyć duży ośrodek, łącznie z placem zabaw dla dzieci, basenem. Całkiem spoko. Sprawdzimy ceny, to wam powiem później. Już wszystko wiem. 140 euro ze śniadaniem dla 2 osób, pokój dwuosobowy. Tyle kosztuje doba w tym hotelu. Wydaje mi się, że oni mają podpisaną jakąś umowę z jakimś biurem podróży, bo słyszę tu głównie język niemiecki na tym obiekcie. Pokażę wam trochę cen w sklepie. Nie będę wam wszystkiego mówił, ale wózkiem jak będę przejeżdżał, to też będziecie widzieć, jakie są ceny. Bułki około 40 eurocentów. Idę jeszcze raz w poszukiwaniu sera. No sé si es este es el rulito, pero no sé si tiene la... Teraz pokażę wam to, co jest fajne i gdzie na patencie możecie za niewielkie pieniądze coś zjeść, czyli gotowe jedzenie. Tu akurat jest sushi, więc na zimno. 6 euro. No dosyć drogie, więc ja z tego nie skorzystam. Ale... Hello. Ale to, co ja wciągam przy tym wyjeździe, to zobaczcie, tu jest na ciepło udko z kurczaka z ziemniaczkami 5,50. Tu jest chyba jakaś wieprzowina, również można sobie wziąć. Nie próbowałem nawet, cały taki żeberka, czy co to jest, ziemniaki osobno, co chcecie. Ja sobie taką porcję biorę. No i co, ale panie Mietku, pewnie to będziesz miał... Czekajcie, bo to coś... Nie wiem, czy to jest świeże. To, co jest... Ja zawsze biorę to, co jest z tyłu, nie? Bo jest szansa, że jest najświeższe. Dobra, no i to jest takie, powiem wam, no w miarę ciepłe, ale za chwilę pójdziemy, jest tutaj mikrofala, są czyste i można sobie to tutaj wciągnąć. Dobra, no więc z kurczaczkiem już po zapłacie przyjechaliśmy do takiego stanowiska. Biorę sobie kurczaczka.
Wkładamy go do mikrofali i jedziemy. Sztućce też są. Ja będę używał tylko widelca. Za mną moje zakupy. Dobra, i czas na obiad. Smacznego wam życzę. Dobry kurczaczek. Ostatnio sobie jeszcze wziąłem tę marchewkę. Taką w słupki. Dzisiaj bez marchewki też będzie. Dobra. Jem i lecę na jakąś plażę, choć póki co pogoda jest słaba. Dojechałem do jakiegoś punktu widokowego, ale tam kamper, no, a ja zostawiłem tam auto. Nie no, wracam się. Przecież ja tam dojadę. Kiedyś już miałem okazję jeździć po takich bezdrożach na Fuercie. Jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam na odcinki. One już są dosyć stare, bo mają 2 lata. No ale też tam możecie ciekawe informacje zdobyć. No i piękne widoki oczywiście pooglądać. Plaży to tu nie ma, ale kamperkiem nocować tutaj i śniadanie sobie przez drzwi z tyłu w busie spożywać w formie okna czy drzwi balkonowych, no super. Czekajcie, bo ja sobie jeszcze tak zaparkowałem. Kuźwa, nie obsunie się to? Żeby moja fura nie spadła do tej przepaści. A, widzę, że ktoś widział, że ja tu dojeżdżam, to pojechał za mną. Dał radę, szacuneczek. Ale pięknie tu jest. Dobra, idę do tej... Tam jest grota, właśnie o tą grotę mi chodziło. Miejsce to nazywa się Santa Figuera Borda. Jeśli tutaj pojedziecie, to jest to niedaleko słynnej plaży Cala Compte. Jakieś 500 metrów od tej plaży, więc przejedźcie kawałek sobie dalej. Ja wczoraj byłem na tej Cala Compte, a tutaj nie dojechałem, bo pojechałem zupełnie drugą stroną. Przepraszam, tu są jakieś schodki. O co chodzi? Idziemy, zobaczymy. Ale te domki na brzegu, na klifie, podobają mi się. Dobra, muszę patrzeć pod nogi, żebym nie wywinął orła. Trochę się przytrzymuję, bo jest lekko mokro. Kurza dupa. Przechodził tu ktoś dzisiaj? Chyba nie. Zobaczcie.
No nikt tu nie przechodził. Krzesełko nawet na instagramową fotkę. Wszystko co trzeba. Cala Codolar. Pokazuję Wam na tablicy. Jeżeli inaczej się wymawia, no to bardzo Was przepraszam. Nie umiem espanol. Szału nie ma, nie? Z daleka to było lepsze. Też wille usytuowane na brzegu. Być może jeżeli nie ma tak dużych fal, to jest to tutaj lepsze, ale tego naniesione jest tych wodorostów dosyć dużo. I zresztą na ujęciach jakiś tam, jak widziałem na Google Mapach, to też właśnie to było takie z wodorostami. Ale teraz zrobię Wam takie ujęcie. Dokładnie jestem na tej samej plaży, że powiecie, że kurde, fajna plaża, wow. No to już Wam to robię. Zobaczcie, tam są wodorosty, nie? Teraz Wam pokażę, jak można trochę przykombinować, czego ja nigdy nie robię. Ja Wam dzisiaj dziękuję za odcinek, za oglądanie, za poświęcony czas. Zapraszam oczywiście, nie krępujcie się do wszystkich rzeczy, które tam są niezbędne, byśmy dalej mogli rozrastać się na kanale, na innych social mediach. Bo u mnie nie ma ściemy. Tak jak podróżuję, tak Wam pokazuję. Nie wycinam rzeczy, które są czasami niewygodne i nieinstagramowe, tak jak na przykład te. Z daleka jest pięknie, bliżej niekoniecznie. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!